było takie oczekiwanie, oprócz tych, którzy nas nie chcieli w Unii. No, była duża część, która nas nie chciała. Zresztą do dzisiaj żałuję, że nas przyjęli. To nie tylko w Niemczech, to Francja, Holandia i tak dalej. Do dzisiaj tego typu głosy są. Ale oczekiwanie było takie, że jak przychodzą Polacy, to oni są inni. Ponieważ musieliśmy przyznać się do tego, że Polska już od dużo dłuższego czasu rozpoznała, jakie niebezpieczeństwo, jakie zagrożenie przychodzi ze strony Rosji. To uczucie zagrożenia egzystencjalnego w Niemczech po 80 latach po II wojnie światowej jest zupełnie obce. I to jest coś, na co nie jesteśmy przygotowani intelektualnie, fundamentalnie. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Polska i Niemcy w Unii Europejskiej, partnerstwo czy konkurencja? W panelu wezmą udział pani Katalina Kulas, przedstawiana już dzisiaj pełnomocniczka w MSZ RFN do spraw relacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz współpracy transgranicznej regionalnej, dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, dr Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie, dr Stefan Bastos, Fundacja Genschagen i moderacja pani Estera Flieger, Rzeczpospolita. Ja się nazywam Estera Flieger, jestem dziennikarką i publicystką Rzeczpospolitej. Bardzo się cieszę, że będę mogła poprowadzić panel, który otwiera kongres. Czuję, jest to wielkie wyróżnienie i jednocześnie wielka odpowiedzialność, więc mam nadzieję, że apetyty zostaną Państwa zaspokojone na dobrą dyskusję. Zaczniemy od pana doktora Jana Olbrychta, ponieważ pan europoseł będzie nas musiał wkrótce z powodu licznych obowiązków opuścić, więc pozwolę sobie zaadresować pytania, które przygotowałam do pana posła na samym początku. I zaczniemy troszeczkę jak u Hitchcocka od trzęsienia ziemi, bo najtrudniejsze chyba pytania przygotowałam do pana doktora Jana Olbrychta. Kilka dni temu Bartłomiej Sienkiewicz wystąpił w Europarlamencie, mówiąc, iż zasada, co dobre dla Niemiec jest dobre dla Europy, już dawno przestała mieć zastosowanie. Bartłomiej Sienkiewicz zapytał, kto ukradł Europie Niemcy. I chciałabym, aby to mocne wystąpienie było takim przyczynkiem do dyskusji. Panie pośle, chciałam pana zapytać o to, czy nasze drogi Polski i Niemiec w Unii Europejskiej rozeszły się, czy one się właśnie rozchodzą, a może wręcz przeciwnie. Czy możemy mówić dzisiaj o kryzysie, a może właśnie nie. No właśnie, więc porozmawiajmy o tym, w jakim stanie są nasze wzajemne relacje. Czy mamy jeszcze wspólne cele w Unii Europejskiej? Jakie są to cele? Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem od razu przeprosić dwie rzeczy. Po pierwsze, ja już nie jestem posłem od lipca. Ja jestem byłym posłem, ale ponieważ w kulturze niemieckiej, austriackiej i innej tytuły zostają do końca życia, w związku z czym dziękuję, że państwo mnie tytułują posłem. Proszę Państwa, ja chciałbym to wyraźnie powiedzieć, że trzeba to zniuansować. Znaczy, całą tę dyskusję trzeba zniuansować, ponieważ poprzedni mówcy o tym bardzo szeroko mówili. Pan doktor Osica bardzo wyraźnie to pokazał, jak to wygląda. Coraz częściej jednak trzeba bardzo dokładnie nie generalizować. Sami państwo powtarzacie, że to nie chodzi o państwa, tylko chodzi o ludzi. Dokładnie tak samo jest w polityce. Jeżeli jest konflikt, to wtedy generalizujemy na poziomie narodowym czy państwowym. Mówimy Polska, Niemcy. To wtedy ta generalizacja jest uzasadniona. Ale tego konfliktu nie ma. W związku z czym tego typu generalizacje wykorzystują politycy, którzy chcą taki albo dla celów wewnętrznych danego kraju wywołać pewne nastawienia. To jest w Polsce przykład klasyczny, kiedy wywoływanie atmosfery antyniemieckiej kompletnie nie dotyczy Niemców.
to jest dyskusja wewnątrzpolska, posługująca się uproszczeniami i stereotypami, ponieważ to wyraźniej daje możliwość się pokazania jako partii politycznej. W związku z czym tak naprawdę ci, którzy mówią negatywnie w Polsce o Niemczech i o Niemcach, bardzo często chcą zaatakować Unię Europejską, ale nie chcą tego robić wprost, w związku z czym mówią, że Unia tak naprawdę jest kontrolowana przez Niemców, w związku z czym uderza się w Niemców. Ale tak naprawdę uderzenie idzie w Unię, a nie w Niemców. Niemcy są tu traktowane instrumentalnie. W związku z czym, co zresztą wywoła ogromne emocje, no bo to są ataki ewidentnie takie bardzo bolesne. Jeżeli chodzi o to, czego ja doświadczałem 20 lat w parlamencie, a mój szef mojej grupy to jest Niemiec. Co prawda o sobie mówi Bawarczyk głównie, Manfred Weber jest moim szefem przez wiele lat, w związku z czym ja z tymi osobami bardzo długo pracowałem. Moim sekretarzem generalnym grupy był Martin Kamp, który zresztą, jego rodzina pochodzi z Bielska. W związku z czym tego typu świat tak jest skonstruowany. I teraz proszę zwrócić uwagę, że różnego typu wypowiedzi, one padają z obu stron i dzisiaj one są coraz ostrzejsze. Z obu stron. Z obu stron, znaczy są coraz ostrzejsze. Przecież ja dokładnie słuchałem tego, co państwo mówicie, ale proszę jednak pamiętać o tym, co się dzieje z AfD. Co się dzieje z AfD? Jakie wypowiedzi z tamtej strony padają? Żeby było bardziej skomplikowane, do grupy z AfD należą polscy posłowie razem z AfD, którzy chcą być antyeuropejscy. To jest nowość, że polscy posłowie razem z AfD występują przeciwko Unii Europejskiej. W związku z czym oni akurat nie są antyniemieccy, chociaż jak wrócą do kraju, to są antyniemieccy. Jeżeli chodzi o wypowiedź pana Sienkiewicza, tu ja chciałbym, żeby ją wyjaśnić trochę, ja nie będę bronił pana posła, tylko jakby trochę państwu to wyjaśnić. W momencie, kiedy istotne jest oczekiwanie, czego się oczekuje po politykach i po danych państwie. Przecież w momencie, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to bardzo upraszczając, ja jestem socjologiem z zawodu, dla mnie to proces był bardzo interesujący. Było takie oczekiwanie, oprócz tych, którzy nas nie chcieli w Unii. No, była duża część, która nas nie chciała. Zresztą do dzisiaj żałuję, że nas przyjęli. To nie tylko w Niemczech, to Francja, Holandia i tak dalej. Do dzisiaj tego typu głosy są. Ale oczekiwanie było takie, że jak przychodzą Polacy, to oni są inni. Znaczy oni są inni, oni są trochę bardziej świeży, oni są demokratyczni, oni są z Solidarności. Trochę tak jakbyśmy byli Solidarnością, znaczy jakbyśmy to mieli w genach. Znaczy, że to jest Solidarność, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, o czym zresztą mówił dzisiejszy laureat, prawda? Jakby takie oczekiwanie było, że my przychodzimy i wnosimy do tej Europy nowy powiew. Znaczy inaczej, będzie inaczej. Minęło kilka lat i to się nie sprawdziło. No to się nie sprawdziło, ponieważ okazało się, że my jesteśmy po prostu tacy jak inni. Jedni są bardziej demokratyczni, drudzy są mniej demokratyczni. Jedni wolą ustrój autokratyczny, drudzy wolą demokrację. W związku z czym mało tego, największe tendencje autokratyczne pojawiły się w Europie Środkowo-Wschodniej, jako tak naprawdę spuścizna komunizmu, a nie w Europie Zachodniej. Europa Zachodnia ma swoje problemy. Populizm jest charakterystyczny w Europie Zachodniej. W związku z czym, proszę zwrócić uwagę, przez te 20 lat obserwowaliśmy takie jednak rozczarowanie. Rozczarowanie, że to nie jest tak, że my przyszliśmy, to zmieniliśmy tą Unię. Znaczy zmieniliśmy ją w sposób niesamowity. Doceniano niektóre grupy polskie, które to robiły, ale tym bardziej istotne było w Polsce, kto podtrzymuje te działania proeuropejskie i tak dalej. I teraz dokładnie o Niemczech. Ale w stosunku do Niemiec mieliśmy te same oczekiwania. Znaczy mieliśmy oczekiwanie, że Niemcy to będzie ten budujący Europę, ten solidarny z całością, ten, który będzie trochę nas wprowadzał, ale tylko na początku wprowadzał. Proszę zwrócić uwagę, ten, który jest wprowadzany, nie lubi, żeby go za długo wprowadzać. Znaczy, bo wyrasta z tego, że jest klientem i zaczyna być pełnoprawnym partnerem. Ale nasze oczekiwania były takie, że kto jak kto, ale to Niemcy
powinni nadawać pewien ton, również w sensie gospodarczym i tak dalej. Państwo pamiętacie wypowiedź Radka Sikorskiego. Radek Sikorski pojechał do Niemiec i powiedział, że oczekujemy od was, że wy się tym zajmiecie. Znaczy, że będziecie budować pewne rzeczy. Jak posłuchamy pana posła Sienkiewicza sprzed kilku dni, to jest dokładnie ten sam ton. To jest ten sam ton, to jest ton taki. On powiedział o kilku sprawach. Zresztą w mediach chodzi tylko jedna, tam dotycząca arogancji. Ale on powiedział po pierwsze o kwestiach dotyczących gospodarki, a dokładnie mówił o cłach na samochody chińskie. W związku z czym i decyzji Niemiec co do nałożenia cła bądź nie. I tam nie było zgody w Unii. Po drugie mówił o migracji. O migracjach, czy Niemcy sobie dają radę. Ja nie mówię tylko o kwestiach zapraszania imigrantów, bo ktoś, kto trochę zna sprawę, to wie dobrze, że sytuacja była absolutnie podbramkowa na Bałkanach. W związku z czym otwarcie Niemiec w gruncie rzeczy uratowało sytuację na Bałkanach, natomiast wpuściło Niemcy w bardzo poważny problem o migracji. I po trzecie mówił o strefie Schengen. O strefie Schengen, która przewiduje możliwość zamknięcia granic bądź ich ograniczenia. To jest w przepisach. Każdy to może zrobić, jeżeli ma uzasadnione powody i zagrożenia. Problem nie polega na tym, że się wprowadza kontrolę. Problem polega na tym, jak się to robi. W jaki sposób się to robi. I jakby, jeżeli poseł Sienkiewicz mówił, ktoś nam ukradł Niemcy, to mówi o tym, że no przecież oczekiwaliśmy od was, że będziecie takim wzorem, że będziecie takim twardym filarem tej całej sprawy. Francuzi to, państwo wiecie, różnie bywa, ale oczekuje się, że przy wszystkich wątpliwościach i trudnościach i przy wszystkich kłopotach, natomiast okazało się, że nie, że ostatnie wypowiedzi, państwo z Niemiec to wiedzą, ostatnie wypowiedzi kanclerza Scholza to jakby potwierdzają jeszcze bardziej, już po decyzjach dotyczących kontroli na granicach. Sposób traktowania, sposób odnoszenia się do innych. W gruncie rzeczy, to chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, proszę dokładnie, słuchając wypowiedzi polityków polskich i niemieckich, pytać, kto to jest? Kto to jest? No, z jakiej partii to on jest? Co on mówi? Bo to nie chodzi o to, że on coś mówi. Pytanie, czy to jest człowiek na przykład w Polsce z koalicji rządzącej, z Platformy i tak dalej. Jeżeli to mówi to w innym kontekście, niż mówią to koledzy z poprzedniego rządu. Bo ci z poprzedniego rządu ostentacyjnie byli antyniemieccy, dalej są, ale robią to instrumentalnie. A w Niemczech proszę dokładnie posłuchać, kto to mówi. Znaczy, czy to mówi CDU, CSU, które jest zainteresowane, żeby zmienić władzę w Niemczech, no po prostu chce przejąć władzę i robi wszystko, żeby udowodnić, że ten rząd jest nieudolny. Czy to mówią ludzie z AfD, niektórzy z nich mówią rzeczy straszne. Tak straszne, że przecież nawet Francuzi ich nie chcieli przyjąć do grupy, prawda? Jeżeli chodzi o historię. Namawiam państwa tego, trzeba zniuansować tę dyskusję. Gdyby to był konflikt, to nie trzeba niczego niuansować. To jest Polacy i Niemcy. Dlatego jest ogromne znaczenie takich stowarzyszeń jak państwo. Bo państwo jesteście, nie funkcjonujecie na zasadzie Polska, Niemcy w sensie państwa. Państwo funkcjonujecie w tej miękkiej tkance z obywatelami. To jest klucz do sprawy, budowanie postaw, wzajemnego zaufania i tak dalej. A sytuacja nie jest prosta, o czym na pewno pani, która reprezentuje rząd niemiecki, wie dobrze. Współpraca transgraniczna jest dzisiaj coraz trudniejsza. Ja to wiem od kolegów, którzy pracują we współpracy transgranicznej i w tych landach, gdzie wzrosła rola AfD, współpraca transgraniczna polsko-niemiecka zaczyna być coraz trudniejsza. W związku z czym i trzeba o tym wiedzieć, trzeba o tym głośno mówić. Trzeba o tym głośno mówić, ponieważ są ludzie, którym zależy na dobrej współpracy. Dla nas Niemcy są absolutnie podstawowym partnerem w sytuacji, która się dzieje na świecie. To jest fakt, nie ma o czym dyskutować. Ale ostatnie słowo, jeżeli pani redaktor pozwoli. Politycy niemieccy się muszą również przyzwyczaić do tego, że polscy politycy już nie są młodszymi kuzynami. Już nie są tymi, którzy przyszli później. Już koniec. My jesteśmy 20 lat. Proszę do nas nie mówić nowi członkowie Unii, bo to nas obraża. W związku z czym my jesteśmy normalnym państwem od 20 lat, które ma swoje zdanie, które je wyraża
które ma prawo się nie zgodzić, który ma prawo powiedzieć pewne rzeczy, ale istotna jest intencja. Czy mówi to po to, żeby zrywać stosunki, czy mówi to po to, żeby być poważnie traktowanym? Anegdota na koniec tej części, bo był taki moment, że kanclerz Scholz przyjechał do Parlamentu Europejskiego. Koledzy z CDU i z CSU się szykowali na to, że tak mu przyłożą w sprawach Ukrainy, gospodarki, migracji, wszystkiego, że mieli napisane duże takie elaboraty. Po czym wystąpiła przedstawicielka Zielonych. Ona się nazywa Reintke, czy taka młoda, tak. To, co ona zrobiła, to wprowadziło cały parlament w pełne osłupienie. Mianowicie ona publicznie zmieszała tego kanclerza z błotem. Znaczy publicznie. Powiedziała, że jest nieudolny, niekompetentny, nic nie umie, wszystko. Parlament oniemiał i zapytał się, o co chodzi? To jest koalicja rządząca poważnym państwem. Koalicjant publicznie atakuje swojego kanclerza. Proszę wybaczyć, ale pewnie zgłupieliśmy, ale być może chodziło o to, żeby ukraść show przeciwnikom, żeby już nie mogli go zaatakować, bo już bardziej go nie mogli zaatakować niż ona. Ale muszę powiedzieć, że nasze wątpliwości co do spójności polityki niemieckiej były rzeczywiście narażone. Także proszę wybaczyć szczerość, ale no musimy się przyzwyczaić do innego sposobu działania, takiego bardzo konkretnego i nie obrażać się, tylko poważnie się słuchać. Poważnie się słuchać wtedy, kiedy intencje są pozytywne, ale intencje są pozytywne wtedy, kiedy za tym stoją ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, którzy wiedzą, że to nie jest podkładanie ognia. To jest kwestia twardej rozmowy w różnych sprawach i tego się proszę od Polski spodziewać. Proszę Państwa, chciałem Państwu życzyć wspaniałych obrad. Co prawda ja jestem trochę z innego miasta, ale Bielsko jest naprawdę bardzo ładnym miastem i dlatego też proszę to wykorzystać. Świetne miejsce i życzę Państwu owocnych obrad i myślę, że nasza współpraca polityków z politykami niemieckimi nie jest w niebezpieczeństwie. Nie, jest bardzo dobrze, ale nie wszystkich polskich polityków i to także o tym proszę pamiętać. Bardzo dziękujemy. I może w ten sposób płynnie przejdźmy do pierwszego pytania, które chciałam zadać pani Katalinie Kulas. Zróbmy krok w tył i rzeczywiście uważnie się posłuchajmy. Chciałam panią zapytać o to, jaki wpływ na relacje polsko-niemieckie miał początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, więc jak ta wojna zmieniła nasze relacje wzajemne? Tak, dziękuję serdecznie. Również dziękuję za pytanie. Napaść Rosji na Ukrainę była dla całej Europy ogromnym szokiem, to jest jasne. Dla polityki niemieckiej była bardzo szczególnym szokiem, ponieważ wyraźnie ujrzeliśmy, że przez pewien czas znajdowaliśmy się na niewłaściwej drodze, jeśli chodzi o naszą ocenę konstelacji w Europie i w naszej ocenie polityki Rosji. A niemieccy politycy mówili to już częstokroć, więc nie chciałabym tutaj za dużo teraz o tym opowiadać. Natomiast odgrywa to oczywiście wielką rolę również jeśli chodzi o nasze stosunki z Polską. Ponieważ musieliśmy przyznać się do tego, że Polska już od dużo dłuższego czasu rozpoznała, jakie niebezpieczeństwo, jakie zagrożenie przychodzi ze strony Rosji. I dlatego z jednej strony mieliśmy to załamanie w polityce, które nazwano Zeitenwende, czyli przełom czasu, gdzie podjęto wiele decyzji, bardzo poważnych decyzji dalekosiężnych w krótkim okresie, czego przedtem by się nie oczekiwało po rządzie niemieckim. To był rzeczywiście zwrot czasu, zmiana epoki, tak jak nazwał to kanclerz. I wiąże się to
bardzo ściśle z tym, że punkt ciężkości uwagi przesunął się w kierunku Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko w Niemczech, ale też w całej Unii Europejskiej. W momencie, kiedy zaczęła się wojna pełnoskalowa, ja pracowałam w ambasadzie naszej niemieckiej w Madrycie i również tam, przecież to jest daleko, za Pirenejami. Był to najważniejszy temat. Też również Hiszpania angażowała się i angażuje się przy obronie flanki wschodniej. Ale dla Niemiec było to czymś szczególnym i również jeżeli popatrzymy na Polskę. Patrząc na Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czy też kraje bałtyckie. Musieliśmy w tym czasie stwierdzić, że strasznie straciliśmy na zaufaniu w tym regionie. Istniały intensywne i gwałtowne, toczyły się dyskusje, jak odzyskać to zaufanie i przez ambasadorzy tych krajów wywierali też na nas presję, że musimy się zająć tą kwestią. Odbywały się niezliczone obrady, konferencje ambasadorów, które zajmowały się tym tematem i podjęto odpowiednio decyzje w związku z tym. Jasne było, że w tym kontekście współpraca z Polską jako najważniejszym wielkim sąsiadem w tym regionie była najważniejsza. Ale z drugiej strony był to też okres, jak Państwo wszyscy wiedzą, kiedy stosunki na poziomie rządowym były trudne. I przełożenie uwagi na Polskę i na ten region z naszego punktu widzenia niekoniecznie łączyło się z tym, że rząd w Warszawie przejęło berło jakby do ręki i zaczęło opracowywać różne pozycje. I że jakby spowodowali, że pójdziemy dalej na poziomie europejskim. Czyli widzieliśmy tutaj odpowiedzialność po stronie polskiej i już w tamtym czasie życzyliśmy sobie lepszej współpracy. Tym bardziej się cieszę, że to, co powiedziałam już na początku, na wstępie, cieszę się, że mamy teraz bardzo dynamiczną i intensywną współpracę, którą rozpoczęliśmy. Wiem, że istnieją tutaj też głosy sceptyczne i że niektórzy oczekiwaliby, żeby tej współpracy było więcej, żeby była szybsza. Istnieją takie oczekiwania po obu stronach Odry i też wśród państwa tutaj, ale musimy popatrzeć na to, z jakiego punktu wyszliśmy. Droga ostatnich miesięcy była naprawdę niezwykle konstruktywną drogą. Rzadko udawało nam się z jakimkolwiek partnerem w tak krótkim czasie stworzyć tak intensywny odcinek drogi, który doprowadził nas do planu działania i konsultacji międzyrządowych. Z naszego punktu widzenia to jest bardzo dobra rama orientacyjna, stanowiąca dobrą podstawę do dalszej współpracy, która krok po kroku będzie się rozwijała. W obrębie tej współpracy istnieją oczywiście tematy, które są jakby centralne, które są oczywiste poprzez fakt wojny. Po pierwsze jest to wspieranie Ukrainy we wszystkich obszarach wojskowym, ale również w ramach zaopatrzenia w energię. Również jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy w obu naszych krajach, to, że stoimy za sankcjami przeciwko Rosji w różnych organizacjach multilateralnych, jeśli chodzi o ten temat. Drugim ważnym tematem jest nasze zaangażowanie w ogóle w polityce bezpieczeństwa i obrony. Zdajemy sobie z tego doskonale sprawę, że
że Polska tutaj więcej oczekuje, szczególnie jeśli chodzi o Polskę. Z drugiej strony Niemcy w międzyczasie są bardzo zaangażowane w tym regionie. 35 miliardów euro daliśmy w liczbach absolutnych. Jesteśmy drugim państwem co do wielkości popierającym Ukrainę. Tworzymy brygadę na Litwie. Także będziemy obecni bezpośrednio na flance wschodniej NATO i będziemy spełniać nasze obietnice i mówimy, że bezpieczeństwo tego regionu jest również naszym bezpieczeństwem. To wszystko rozwinęło się od momentu rozpoczęcia wojny. Później będziemy mogli może jeszcze mieć okazję, żeby porozmawiać o tym, co z tego dalej powstanie. Mamy nadzieję na bardzo ścisłą współpracę z Polską, jeśli chodzi o rozwój Unii Europejskiej. Musimy spowodować, żeby Unia była silna i posiadała rezyliencję w stosunku do agresora rosyjskiego, ale również, żeby była konkurencyjna gospodarczo na płaszczyźnie globalnej. Tytuł naszego panelu nazywa się Partnerstwo czy konkurencja. Pojawia się słowo konkurencja. W tej kategorii bym nie myślała w ogóle w ramach Unii Europejskiej. Jeżeli mamy być konkurencyjni i musimy być konkurencyjni, to chodzi o płaszczyznę globalną i to jest coś, co powinniśmy robić wspólnie, czy osiągnąć wspólnie z Polską i innymi partnerami. Jeszcze tutaj jedna uwaga na marginesie. Współpracujemy z Polską też bardzo ściśle w ramach Trójkąta Weimarskiego, również z Francją i również tutaj w minionych miesiącach odbył się szereg spotkań. Przygotowaliśmy sobie taką agendę weimarską wspólnie, której celem jest, żeby Europa mogła lepiej działać. Jesteśmy tutaj instytucją, która odgrywa pewną rolę polityczną i najważniejsze jest to, żeby Polska i Niemcy, ale też tych troje partnerów, mimo trudnych warunków, które mamy w naszych różnych krajach, nie tylko w Niemczech, ale też we Francji, chodzi o to, żeby udało nam się odegrać rolę silnika w Unii Europejskiej. Tyle z mojej strony na razie. Z podobnym pytaniem zwrócę się do pana, bo przygląda się pan stosunkom polsko-niemieckim od wielu lat i chciałam zapytać o ich generalną ocenę na ten moment, ale może w ten sposób sformułuję pytanie. Czy w tym momencie pojawiają się jakieś nowe problemy, czy tak naprawdę to są te same problemy, powiedzmy od 30 lat, przyjmując za początek transformacji 89 rok? Ja, dziękuję. Es gibt eine ganze Menge Probleme. Jest cała masa problemów i oczywiście zawsze są nowe problemy, a w tym momencie jesteśmy oczywiście w zupełnie innej, nowej sytuacji. Tutaj wynika z tego wiele otwartych pytań i kwestii. W tej nowej rzeczywistości, która jest ujęta pod tym hasłem zmiana czasów, to nie jest taka rzecz, że przestawiamy wajchę i mamy tutaj nową grę. Widzimy, że jest wiele debat, tak, które prowadzą do tego, żeby ta nowa rzeczywistość była zrealizowana, że tak powiem. Mamy nową sytuację, wojna wróciła do Europy. To jest zmiana jakościowa i to jest kilka kilometrów stąd. Też niedaleko od Berlina, niedaleko od Niemiec, ale pomimo tego, i to jest jeden z podstawowych problemów, które też mamy w kontekście polsko-niemieckim, to uczucie zagrożenia. To może być troszkę mniejsze, może jest rzeczywiście trochę mniejsze, ale de facto nie jest ono wystarczająco duże w Niemczech. A więc potrzebujemy tych debat, które w tym momencie w Niemczech się odbywają, aby w kolektywnej świadomości pokazać, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Z tego wynikają też oczywiście pytania, kwestie dla współpracy polsko-niemieckiej, ale to uczucie zagrożenia egzystencjalnego w Niemczech
po 80 latach po II wojnie światowej jest zupełnie obcy. I to jest coś, na co nie jesteśmy przygotowani intelektualnie, fundamentalnie. I to jest rzeczywiście dłuższy proces, gdzie to rozpoznanie, to musi dojrzeć, ponieważ jest prawdą, że my w Niemczech bardzo jesteśmy bezpośrednio zagrożeni, że oczywiście bezpośrednio jesteśmy atakowani przez Rosję i jesteśmy celem wojny hybrydowej. Jesteśmy częścią tej wojny i to jest definitywnie coś, co jeszcze nie dotarło i z tego wynikają też sytuacje, które też widzieliśmy w ostatnich tygodniach czy w ostatnich miesiącach podczas wyborów do Landtagów na wschodzie Niemiec, gdzie ta nowa sytuacja spowodowała, że jest zupełnie nowa konstelacja mentalna. I to wielkie pytanie, które oczywiście z polskiej strony powstaje i jest postawione w kierunku Niemiec, czy stanęliśmy na wysokości wymagań tego czasu i czy mamy w tej nowej sytuacji, jesteśmy w stanie wystąpić z tym nowym partnerem, z dobrym naszym partnerem. I te pytania to nie są pytania, które można tak po prostu zrzucić ze stołu. To są pytania naszej wiarygodności, nie tylko pytania dotyczące polityki obronnej, bezpieczeństwa. To jest pytanie, gdzie stoją Niemcy, gdzie są Niemcy, z jakimi Niemcami mamy w tej chwili do czynienia. I ta wojna to nie jest tylko wojna w Ukrainie, w Europie Wschodniej. To jest wojna, która kwestionuje architekturę bezpieczeństwa Europy. To jest podstawowe wyzwanie, jak chodzi o zrozumienie Niemiec siebie, samozrozumienie siebie. I to pytanie, i to, co się pokazało w wyborach w Niemczech, to jest też częścią, elementem Zachodu, Unii Europejskiej, NATO. I czy mamy tutaj powody do zwątpienia? I mamy bardzo wielu obywatelek w Niemczech, mieszkańców, którzy mają te duże wątpliwości i mają to poczucie, że zasadniczo w tej nowej sytuacji jesteśmy na złej drodze. I musimy ich przekonać i musimy przeciwstawić się temu i potrzebujemy do tego też partnerów w Polsce. Partnera w Polsce. Bardzo ciekawa wypowiedź o potrzebie samozrozumienia Niemiec przez samych siebie. I kontynuując ten wątek i też to, co powiedział pan poseł, a więc ta bardzo ciekawa refleksja, że mówimy o relacjach Niemiec i Polski, a nie Niemców i Polaków, to w związku z tym zadam do pani doktor pytanie. Czy my się w ogóle znamy, Polacy i Niemcy? Co o sobie wiemy? Ile miejsca w debacie publicznej sobie nawzajem poświęcamy? Co mówią na ten temat badania? I dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być tutaj kolejny raz. Ja rozumiem, że to jest bardzo trudny panel i to nie tylko dlatego, że jako pierwsi mówimy o takiej realnej polityce. To jest zawsze trochę trudniejsze niż te poprzednie wystąpienia, bo ona już nie jest taka kolorowa. No poza tym dzielimy Państwa jako ostatni już przed przyjęciem i na pewno bardzo dobrym jedzeniem, co też jest utrudniona sytuacja, ale mimo wszystko spróbuję szybko powiedzieć to, co chciałabym powiedzieć. Oczywiście, że jest nadal asymetria w naszym postrzeganiu i społecznym, i też politycznym. O tym bardzo dobrze powiedział pan europoseł, ale mnie natchnęły najbardziej dwa wystąpienia wcześniejsze pani doktor Burdziej, Olu, i pana dyrektora z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana Tondysa, bo oni w bardzo kulturalnej formie i w bardzo jednocześnie asertywnej formie pokazali ciągłość polityki polskiej tak naprawdę. To znaczy pokazali, że bardzo chcemy być partnerami, bardzo chcemy być przyjaciółmi Niemiec, ale też jest katalog spraw, które są dla nas bardzo ważne i których
kolokwialnie powiem, nie odpuścimy. To znaczy bardzo chcemy je razem rozwiązywać na takich partnerskich, w takich partnerskich stosunkach. Dużo o tym mówił pan europoseł, właśnie, że udowadniając w zasadzie, że możemy być i partnerami, i konkurentami naraz. I ja się odnoszę tylko do wypowiedzi wcześniejszej. Moim zdaniem to jest zdrowa sytuacja i realna sytuacja, bez upiększania, że się jest jednocześnie partnerem i konkurentem. Prawie wszystkie państwa w Unii Europejskiej w ten sposób funkcjonują. Uważam to za zdrowe podejście. Problem jest oczywiście w formie, to znaczy nie może być tak, że konkurent to jest wróg i że się go obrzuca wyzwiskami, ale partner z drugiej strony to jest ktoś, kto gra powinien być traktowany poważnie i grać na tym samym poziomie, czy ładnie się mówi po niemiecku, rozmawiać się z nim powinno na tym samym poziomie oczu, tak? I traktować poważnie. Było pytanie o szereg jakby problemów w naszej polityce. Ten katalog jest stały od 20, a nawet więcej lat, cały czas i niezmienny. Traktowanie poważne polegałoby moim zdaniem na tym, żebyśmy się zaczęli zajmować na poważnie rozwiązywaniem tych problemów, czego ja akurat do końca nie dostrzegam. I o tym też mówił i pan europoseł Sienkiewicz, i pan były europoseł, który niestety musiał nas już opuścić. To jest znany katalog, państwo wiedzą, zostało to zresztą powiedziane, i stosunek do Rosji, i stosunek do polityki migracyjnej, i do energetyki, migracji już chyba mówiłam, stosunek do rozszerzenia i reform Unii Europejskiej. To są cały czas te same problemy w różnych odsłonach. Gdyby się traktować poważnie, no to powinniśmy po prostu usiąść i zacząć je rozwiązywać. Problemem głównym moim zdaniem jest to, że politycy niemieccy uważają, znaczy oczekują od Polski, słusznie zresztą, większej aktywności. I tu jest rzeczywiście duża rola nasza, żebyśmy prezentowali więcej rozwiązań, żebyśmy byli bardziej aktywni, żebyśmy też mieli więcej ludzi w instytucjach europejskich, Polaków, którzy by te nasze pomysły forsowali. To jest bardzo trudna sprawa, ale ona leży po naszej stronie, my musimy to rozwiązać. Trudniejsza sprawa jest po stronie niemieckiej, bo ona jest taka z gatunku tożsamościowych i ona nie zostanie rozwiązana za tej kadencji Scholza czy za następnej, jeśli to będzie Merz albo ktokolwiek inny. Myślę, że to jest sprawa na pokolenia. Mianowicie chodzi o to, żeby właśnie doszło do jakby elit rządzących w Niemczech, że Polacy mają własne jakieś polityki, własne pomysły i chcieliby je forsować oczywiście w dialogu z pozostałymi partnerami w Unii Europejskiej i że aktywność rządu niemieckiego nie jest przyłączeniem się do niemieckiej agendy albo do francuskiej agendy, albo do niemiecko-francuskiej agendy, jakiejkolwiek agendy. Że to nie może być tak, że jeżeli my mamy własne pomysły, to się nas traktuje jako właśnie nieaktywnych, albo maruderów, albo malkontentów, albo wręcz troublemakerów jakichś, bo akurat nie zgadzamy się z programem, który przedstawia jakieś silniejsze państwo. Ta asymetria, jeszcze tylko jedno słowo, rzeczywiście ona istnieje. W badaniach zawsze było tak, że Polacy dużo lepiej postrzegali Niemców niż odwrotnie. Ogromna jest też przepaść oczywiście, jeśli chodzi o instytucje badawcze, które badają Niemcy w Polsce, a Polskę w Niemczech. Ogromna jest przepaść, jeśli chodzi o wiedzę historyczną. To pokazały ostatnio badania i Instytutu Pileckiego w Berlinie i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, badania z Bielefeld, Uniwersytetu Niemieckiego. No jest to nadal ogromna dysproporcja. To, co mnie bardzo martwi, to jest
taka fałszywa narracja, niestety ona się pojawia po obu stronach, ale chyba jednak źródło ma po stronie niemieckiej, że oto obecny rząd nie jest gotowy na nowe otwarcie, polski rząd, nie jest gotowy na nowe otwarcie z Niemcami, ponieważ boi się bardzo oskarżenia o germanofilię, że będzie sprzyjał Niemcom, czy jest zbyt sprzyjający Niemcom. To oczywiście mówię, to jest nieprawda, to nie wychodzi w żadnych badaniach. A strona niemiecka w ten sposób usprawiedliwia swoją, no nazwę to chyba trzeba jasno, bezczynność w proponowaniu jakichś nowych rozwiązań Polakom. To jest bardzo wygodne oczywiście. No i zwala też winę na stronę polską, plus pokazuje jakby społeczeństwo polskie jako jakieś antyniemieckie, co jak powtarzam, nie wychodzi w żadnych badaniach i nie można tego zrzucać, bo tam jest w takim domyśle oczywiście, że to były rząd tak źle nastawił Polaków do Niemców, że to jest pokłosie takiej polityki teraz. Naprawdę to nie wychodzi w żadnych badaniach i tym politycy niemieccy nie mogą usprawiedliwiać swojej małej czy zmniejszonej aktywności, jeśli chodzi o proponowanie jakichś rozwiązań Polsce, czy to na poziomie bilateralnym, czy na to poziomie unijnym. Tak jak to było. Tak jak to było możliwe w krótkim czasie, powiedzieliśmy sobie o problemach, postawiliśmy diagnozę, więc spójrzmy w przyszłość. I druga runda pytań, ostatnia, tego właśnie będzie dotyczyć. I zwrócę się z pytaniem do pani Kataliny Kulas. Wyobraźmy sobie najbliższą dekadę, że jest 2034 rok, za 10 lat. Do czego zmierzamy? Jaki powinien być nasz cel we wzajemnych relacjach? W których obszarach moglibyśmy współpracować bliżej? No właśnie, więc tak spójrzmy za 10 lat. Gdzie jesteśmy teraz? Dokąd zmierzamy? Czego chcemy w najbliższą dekadę osiągnąć? Ja obawiam się, że 10 lat to nie jest dużo czasu. A więc prawdopodobnie nie będziemy w bardzo innym świecie za 10 lat. Z drugiej strony jednak rzeczy rozwijają się w tej chwili niezwykle szybko. I myślę, że uda nam się wspólnie pracować nad rezyliencją, odpornością Europy i należy do tego obszaru rozszerzenie Unii Europejskiej. I Polska i Niemcy, obu tym krajom zależy na tym, żebyśmy nie mieli szarych stref w bezpośrednim sąsiedztwie, ale żebyśmy mieli bezpieczne otoczenie. I jesteśmy jednomyślni co do tego, że w tym kontekście, w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej, jest to taka potrzeba geostrategiczna. Jak chodzi o rozszerzenie, to pojawia się tutaj też pytanie, jak jednocześnie zabezpieczymy, żeby Unia Europejska, jeżeli będzie większa, żeby była też zdolna do działania. I tutaj pojawiają się pytania dotyczące reform. Nie jesteśmy w każdym szczególe jednomyślni tutaj, ale jesteśmy jednomyślni co do tego, że musimy znaleźć drogi, w jaki sposób na przykład zapewnimy to, abyśmy w kontekście międzynarodowym mogli występować bardziej zdecydowanie. Jesteśmy też jednomyślni co do tego, że nasze demokracje musimy przygotować do tego, żeby były bardziej zdolne do obrony. Już jest taki fakt ogólnie znany, że istnieje zagrożenie z zewnątrz, ale są też wyzwania dla naszych demokracji takie natury wewnętrznej i to są tematy, którymi w następnych latach, najbliższych latach będziemy się zajmować bardziej intensywnie i będziemy próbować znaleźć rozwiązania. Może spójrzmy troszkę bardziej bezpośrednio
w przyszłość, może nie za 10 lat, teraz przed nami. Moment, w którym Polska przejmie prezydencję w Unii Europejskiej, a więc bardzo ważna rola, będzie to bardzo ważna rola dla rozwoju Unii Europejskiej i widzimy już tutaj, że mamy nowy okres legislacyjny, nowa komisja, nowy parlament i jak przyjrzymy się tematom, nad którymi powinniśmy się pochylić wspólnie, to mamy tutaj wiele jedności, wiele rzeczy, które są ważne. Na przykład mówiłam już o tym, że powinniśmy być konkurencyjni i to jest ten temat. Ochrona klimatyczna, zaopatrzenie w energię, to są wszystko obszary, gdzie polska prezydencja będzie się nad nimi pochylać. I może jeszcze życzenie, które bym miała, abyśmy za 10 lat mieli bardziej wyraźne w naszym żargonie, mamy takie wyrażenie polsko-niemiecką refleksję. Żebyśmy przy decyzjach od razu myśleli, co myśli sąsiad. Że musimy zaangażować sąsiada w decyzję. Najlepiej byłoby, gdybyśmy te rzeczy rozwijali wspólnie. I tu przyznaję, że tu trzeba jeszcze trochę rozwinąć tę taką wspólną, wzajemną refleksję na siebie. Po niemieckiej stronie jest ona jeszcze za słaba, ale bardzo duże inicjatywy po polskiej stronie natychmiast, na przykład jeżeli mówimy publicznie o dużych decyzjach, a wcześniej o tym nie porozmawialiśmy, to jest trudne. To jest coś, gdzie obie strony muszą nad tym popracować, ale niemiecka strona szczególnie, a więc za 10 lat chciałabym tej takiej wzajemnej refleksji i uwzględniania siebie w decyzjach. Wśród pana zainteresowań jest Trójkąt Weimarski. No właśnie, więc chciałam zapytać, że może to jest ta przestrzeń, taka platforma dla naszego porozumienia. Przed nami nowe otwarcie, czy to jest tylko wyłącznie symbol? No to jest obowiązkowa kwestia. Dziękuję. Aber bevor ich zum Weimar 3 komme, Przejdę do Trójkąta Weimarskiego. To jeden z problemów, o których nie będziemy musieli dyskutować za 10 lat w debatach polsko-niemieckich. To jest kwestia gestu humanitarnego dla osób, które przeżyją. Więc jest tutaj pewna presja czasu jednak, która mam nadzieję, że jest świadoma w Berlinie, bo to jest z pewnością pięta Achillesa. Jeżeli popatrzymy na to ze strony finansowej, też w obliczu sytuacji budżetowej w Niemczech, to są tak zwane peanuts, czyli to nie ma żadnego znaczenia. Są niewielkie sumy. I to jest jakby taki owoc, który wisi nisko, który powinniśmy zerwać, tak? Ale dotychczas tego nie zrobiono. Jak słyszy się za kulisami Bundestagu, pracuje się nad tym i mam nadzieję, że nie będzie to trwało 10 lat, zanim dojdą do pewnych wyników. Tutaj muszę skomentować to w taki sposób, że takie decyzje trzeba podejmować jednomyślnie i chciałabym tutaj przypomnieć o tym, co kanclerz federalny powiedział na konsultacjach międzyrządowych, że chciałby dalej o tym temacie rozmawiać. Możemy też rozmawiać dalej też o Trójkącie Weimarskim. Oczywiście. Jeśli chodzi o temat Trójkąta Weimarskiego, kiedy jak nie teraz? Mamy jedyną w swoim rodzaju konstelację polityczną i widzę tutaj w tym szansę, żeby zrobić taki jakościowy skok do przodu. Ale gdybyśmy nie mieli doświadczeń ostatnich 30 lat, bo wiemy przecież, że ten Trójkąt Weimarski to jest taki jak nieśmiała sarenka. Czasami go nie widać, czasami się pojawia w kamerze, ale zaraz znika. I ten moment, który mamy w tej chwili, mam nadzieję, że on jeszcze dalej trwa, już od dłuższego czasu.
wpadł w trudną sytuację. Rozmawiamy w kontekście polsko-niemieckim, ale w momencie, kiedy rozszerzamy to o kontekst trzeciego kraju, jeszcze francuskiego, sprawa nie staje się łatwiejsza. Sytuacja polityczna we Francji jest taka, że nas wszystkich zaskoczyła. To była jakaś zwariowana, niewłaściwa decyzja Macrona, żeby rozwiązać parlament. I te szkody, które spowodował, jest taki, że musimy na nowo ustawiać kalendarze z terminami, ale odbędzie się 12 grudnia spotkanie ministrów spraw zagranicznych u nas w Genshagen. Miało się odbyć w zeszłym tygodniu, ale obojętnie kto się spotyka i na jakiej płaszczyźnie, ten trójkąt weimarski jest oczywiście przede wszystkim zaproszeniem do wszystkich partnerów całej trójki, żeby z niego korzystać. Ani mniej, ani więcej. Trójkąt weimarski nie ma żadnego fundamentu, nie ma nawet numeru telefonu. Tak? Jeżeli chcemy sobie zadać pytanie, do kogo zadzwonić, jak chcę trafić do Trójkąta Weimarskiego, mogę powiedzieć, zadzwońcie Państwo do Fundacji Genshagen. Ale nie robiłoby to żadnej różnicy. To znaczy, myślę, że jeżeli popatrzymy na różne obszary, mamy pewną agendę, jest mnóstwo pomysłów, jak ponownie ożywić trójkąt weimarski. Ale jeżeli weźmiemy to poważnie, to ten trójkąt weimarski potrzebuje trochę fundamentu. Ale wojskowego, co jest z wojskowością? Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów w Europie i też w kontekście polsko-niemieckim i niemiecko-francuskim. Ale żeby tą strukturę trochę wesprzeć, potrzebowalibyśmy coś w rodzaju wspólnego budżetu, jakiegoś funduszu. Tak? Są takie modele małych funduszy. I potrzebujemy inicjatyw od państwa, od społeczeństwa obywatelskiego, od fundacji, żeby stworzyć mocniejszą podstawę tego, żeby w tym tej błyszczącej konstrukcji trójkąta weimarskiego osiągnąć więcej niż to, co osiągnęliśmy dotychczas, bo w tym trójkącie jest ogromna przepaść między ambicjami a rzeczywistością, między tym, co chciałoby się robić, a co się robi. Opracowano w międzyczasie kilka dobrych dokumentów, też propozycji, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale to są wszystko na razie dokumenty. Powinniśmy na podstawie doświadczenia, które mamy z trójkątem weimarskim, podejść do tego ostrożnie, jeśli chodzi o oczekiwania i trochę społeczeństwo obywatelskie powinno silniej powiedzieć, czego oczekuje i co należy osiągnąć. Więc ta większa aktywność ze strony społeczeństwa obywatelskiego jest też ważna, jeśli chcemy robić postępy w stosunkach polsko-niemieckich, ponieważ mamy mnóstwo zebranej ekspertyzy w zakresie stosunków polsko-niemieckich. Również w Europie mamy mnóstwo analiz. Nie mamy problemów z wyciąganiu wniosków. Mamy też świetną administrację, fantastycznych dyplomatów, dobre struktury na poziomie administracyjnej, ale tam nie udaje się to często na płaszczyźnie politycznej. Wiele rzeczy tam tracimy. I pani pytanie o Sienkiewicza, o tą debatę w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu jest symptomatyczny. Olaf w swoim keynocie powiedział, że narzekamy w stosunkach polsko-niemieckich na bardzo wysokim poziomie. To jest prawda. Ale można też spaść bardzo wysoko, jeżeli jesteśmy na wysokim poziomie. I to mnie dziwi, że przeżywamy ciągle taką sytuację, jak tą niemiecką decyzję, żeby wprowadzić kontrole graniczne wszystkie na całej granicy, gdzie nie ma żadnego refleksu polsko-niemieckiego. I nikt się zastanawia nad tym, jak patrzą sąsiedzi na Niemiec. Ich to w ogóle nie interesuje. Tak? Więc to jest symptomatyczne dla słabych punktów, które mamy, szczególnie ze strony niemieckiej, jeśli chodzi o Europę. I te słabe punkty nie dotyczą samej decyzji, tylko to jest jeszcze gorsze z mojej perspektywy. Te decyzje de facto
nie wywołały żadnej debaty w samych Niemczech. Nie doszło w ogóle do żadnych krytycznych reakcji. Kilka takich profesjonalnych grup lobbystycznych, jak Ruch Europejski, jakby zwrócił uwagę na efekty wizualne, ale nikt nie protestował na ulicach przeciwko tym zamknięciu granic, ponieważ to jest skierowane przeciwko fundamentom europejskim i że to szokuje naszych przyjaciół i sąsiadów z Polski. Nikt jakby nie ma wyobrażenia, jakie jest spojrzenie z zewnątrz, tak? I to jest świadectwo absolutnej niemocy, tak? I więc musimy dyskutować, tak jak dyskutowaliśmy w Parlamencie Europejskim. To, co powiedział Sienkiewicz, jest bardzo ważne, żeby nas obudzić. Tak? Z tego zadowolenia niemiecko-europejskiego, w którym Niemcy się znajdują, bo na tym polega prawdziwa przyjaźń i to nie chodzi o to, żebyśmy byli przyjaciółmi, rodziną i tak dalej. Mamy wspólną odpowiedzialność za Europę, której musimy sprostać i musimy wzajemnie pokazać sobie tą odpowiedzialność. I w tym tygodniu tak się stało. Więc to był w sumie świetny moment partnerstwa polsko-niemieckiego w tej nowej rzeczywistości, w której się znajdujemy. Czyli pogłoski o śmierci Trójkąta Weimarskiego są mocno przedwczesne i przesadzone. Kaczynski hat Mark Twain schon zitiert und hat Był cytowany tutaj jeden z polityków, tak, że czasami żyje się dłużej. Jak coś niby umiera, to jednak żyje dłużej. Na przyszłość. Bardzo inspirująca myśl o tym, że konkurencja wcale nie musi być zła, wręcz przeciwnie, może być szansą. Więc jeśli ani partnerstwo, ani konkurencja, to jaka formuła, jakie propozycje na przyszłość? No trudno mi coś lepszego jeszcze powiedzieć. Dziękuję ci bardzo. Nie, no bo o to właśnie chodzi. To znaczy chodzi o urealnienie naszych rozmów. To znaczy, żebyśmy byli bliżej, nie wiem, ziemi i normalnie rozmawiali ze sobą na trudne nawet tematy i nie bali się tej rozmowy. Bo jak państwo, jak tutaj padło, a jeszcze wcześniej od pani, do poprzedniczki jeszcze, skojarzyło mi się te dwie wypowiedzi z taką rozmową nie wiem, rozmową kwalifikacyjną o pracę, tak? Przychodzi człowiek, coś tam prezentuje, nie za bardzo się spodobał, więc mówimy do niego, nie wiem jak jest po niemiecku, ale po polsku się mówi, dobrze, dziękujemy, zadzwonimy do pana. Czyli się go po prostu, że tak powiem, nie chcę powiedzieć brzydko, ale spuszcza się, mówi się po żyletce jeszcze się dodaje w Polsce. No więc właśnie to jest tak, pan kanclerz Scholz oczekuje, że będziemy jeszcze na jakieś tematy rozmawiać. Ile można rozmawiać na jakieś tematy, gdzie, padło to przed chwilą, mamy obie strony, i eksperci po polskiej, i eksperci po niemieckiej stronie, bardzo podobne diagnozy, bardzo podobne ekspertyzy. Może na tym właśnie ma polegać ta rewolucja tożsamościowa po stronie niemieckiej, o której ja wcześniej mówiłam, żeby w takich sprawach jak polityka migracyjna, albo właśnie spojrzenie na Rosję, albo historia, po prostu usiąść, przeanalizować dotychczasową politykę niemiecką, dotychczasową politykę polską. Bez przykrości mówię, że akurat na tych polach no nasze diagnozy i nasze rozwiązania były lepsze, bo od zawsze mówiliśmy, że najpierw trzeba bronić granic zewnętrznych Unii, bo mówiliśmy, że Rosja to nie jest problem reżimu, tylko problem systemowy i że tego się nie da po prostu rozwiązać za pomocą jakiegoś innego rządu w Rosji, że historia nie jest rozwiązana i dopóki nie będzie, nie damy rady pójść do przodu i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy usiedli i doszli już na politycznym oczywiście poziomie do takich wniosków, że tu trzeba by się było jednak dostosować do rozwiązań, które wymyślali Polacy, inni środkowoeuropejczycy, Bałtowie, to może by nie wkopalibyśmy się jako Europa w różne kłopoty, w które się wkopaliśmy i w których teraz jesteśmy. Ja Unię widzę bardziej jak
no, to, co powiedział pan minister Sikorski, niż to, co słyszę od niemieckich polityków. Mianowicie od niemieckich polityków już któryś raz to słyszę, więc to musi być modne w Berlinie, że Europa to jest taka, czy Unia Europejska to jest taka Schicksalgemeinschaft, wspólnota losu. Co mi się kojarzy, nie wiem, może coś źle z moim niemieckim, z takim merkelowskim, ona mówiła coś takiego o Rosji, że jesteśmy na siebie skazani. Jest jakiś determinizm w tym i takie defetystyczne podejście do Unii Europejskiej. Ja wolę jednak Sikorskiego, który mówił, że Europa i Unia Europejska jest rozwiązaniem. To jest narzędzie, w którym można różne rzeczy rozwiązać, jakiś instrument do wspólnej współpracy. Świetnie, że jesteśmy w tej organizacji razem, tak samo zresztą jak w NATO. Jest to pole, gdzie możemy no naprawdę na dobrym poziomie, gdybyśmy tylko chcieli współpracować. Więc tak to widzę. Unia Europejska jest rozwiązaniem. Jest takie bardzo znane hasło, wszyscy na pewno tutaj w sali znają. Jestem za i nawet przeciw. Und genau so ist es. Aniu, ich glaube... Dokładnie tak jest chyba. Ja cię słucham, Aniu, i wiem, o co ci chodzi. I to jest taka pewna większa trzeźwość. Pewnie jest dobra na długoterminową współpracę, ale myślę jednak, że to całkiem nie wystarcza, żeby doprowadzić Europę do analiz. Europa nie może być tylko narzędziem. To nie może być pewnie też los, ale musimy znaleźć tutaj jakieś wspólne zrozumienie. Peter Sloterdijk, który nie jest takim kompasem w kwestiach polskich, ale miał taki szereg wykładów w Paryżu niedawno. W Niemczech to się ukaże chyba w listopadzie. Tytuł jego cyklu wykładów brzmiało: czy Europa jest kontynentem bez właściwości? Znacie Państwo wszyscy Człowieka bez właściwości Musila o cesarstwie Habsburgów krótko przed jego upadkiem, czyli pytanie brzmi, czy Europa może umrzeć, ale wszystko polega na tym, że mamy dużo wyciągniętych wniosków, mamy wiele analiz i ekspertyz, ale to, czego nie mamy, albo czego mamy za mało, to jest wola i wyobrażenie. Czyli Europa jako wola i wyobrażenie. Musimy Europę zdefiniować jako przestrzeń do myślenia. To jest część naszej tożsamości, żeby użyć tego straszliwego niemieckiego słowa, ale to jest więcej niż narzędzie. Jeżeli nie dojdziemy do tego punktu, to nasze narzędzie nie będzie funkcjonować i to jest moja obawa. Jednym zdaniem pani doktor i Dobrze, przepraszam, że jeszcze chwilę od tego pysznego jedzenia, które na nas czeka. Czyli tak, to prawda. Unia była zawsze też jakąś ideą, jakimś zbiorem wartości. Jestem za, oczywiście, że tak, ale już dawno jest tak, i to nie od nas wyszło, od tej nowej Europy, co nie wolno o niej tak mówić, bo nie jest już nową Europą, tylko raczej z zachodniej Europy, że Unia przestaje być teraz projektem pokojowym, prawda? Bo po to została stworzona ta wspólnota, do zachowania pokoju. Tylko zaczyna być globalnym graczem, taką chcemy ją widzieć teraz. Ona ma konkurować z Chinami, Stanami przede wszystkim, ale być podmiotem jakiejś rozgrywki. No to rzeczywiście, jeżeli chcemy ją taką uczynić i też jeszcze walczyć o nasze wartości, to nie możemy renacjonalizować naszych polityk. I tu wracamy do bardzo przyziemnych rzeczy typu cła na chińskie elektryki, wspieranie tylko swoich przedsiębiorstw i tak dalej, i tak dalej. Nie będę już niegrzeczna i nie będę wymieniać. No tak to jest. Dzięki. mam bardzo niewdzięczną rolę, by zatrzymać tę dyskusję. Patrzą na mnie organizatorzy już takim wzrokiem, że naprawdę czuję to bardzo mocno. Ale dyskusja była absolutnie fascynująca i liczę na to, że będzie kontynuowana w kuluarach. Dlatego nie oddaję głosu publiczności, bo wierzę w to, że zadają Państwo pytania panelistom w tej sali i w tej przestrzeni. Jeszcze raz bardzo dziękuję uczestnikom i uczestniczkom tej debaty. To była świetna dyskusja na otwarcie i dobrego wieczoru, drodzy Państwo.